komunikacja jest kluczowa i jest jakąś piętą achillesową po stronie administracji. Życzylibyśmy sobie, żeby jednak wiedzieć i być pewnym rozwiązań, bo stabilność i przewidywalność dla biznesu jest kluczowa. Są takie centra urzędowe dokonywania odpraw, gdzie pracuje się całodobowo. Są takie, gdzie pracuje się od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30. To jest hamulec, to jest kaganiec założony na gospodarkę. Powinni podejmować działania, które zapobiegną, powiedziałbym, takiemu zdarzeniu, jakim mam do czynienia na granicy, że nagle nam się wewnątrz kraju pojawią kolejki. No to tak nie powinno funkcjonować, bo to uderzy w nasz rozwój gospodarczy kraju. W dzisiejszym programie zajmiemy się tykającą bombą, która wybuchnie, a może nie wybuchnie 1 maja 2024 roku. Jakie będą konsekwencje tego wybuchu i czy tę bombę można rozbroić? To postaramy się dzisiaj Wam powiedzieć, a moim gościem będzie człowiek, który o materii, którą będziemy dzisiaj poruszać, czyli o procedurze uproszczonej, wie wszystko i jeszcze trochę. Były szef służby celnej w latach 2008-2015, pan Jacek Kapica. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić lepszego kandydata do rozmowy o temacie, który dzisiaj chcemy poruszyć, a mianowicie o procedurze uproszczonej. Obaj jesteśmy w tej branży wiele lat i ja mam takie wrażenie, być może nie poparte badaniami statystycznymi, ale mam takie nieodparte wrażenie, że tak jak Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tak Jacek Kapica jako szef służby celnej zastał Polskę, w której procedury uproszczone nie były upowszechnione. Natomiast zostawiając służbę celną, zostawił pan sytuację, w której procedura uproszczona stała się bardzo istotnym elementem życia gospodarczego. I myślę, że nie był to przypadek. To się nie zbiegło jedno z drugim w czasie. To było celowe działanie, to była strategia, którą pan jako szef służby celnej prezentował. Czy to tak rzeczywiście było? To dziękuję za te miłe słowa. Myślę, że one są przesadne, bo to głównie jednak operatorzy ekonomiczni czy przedsiębiorcy, agencje celne do tego w dużej mierze się przyczyniły. Oczywiście myśmy położyli na to nacisk zarówno na rozwój AEO w Polsce, gdzie Polska była jednym z krajów, które miało najwięcej operatorów o statusie AEO, jak również rozpowszechnianie procedur uproszczonych, ale to też było związane po stronie administracji z rozwojem metodologii opartej na zarządzaniu ryzykiem, czyli ocenie podmiotów z punktu widzenia przypisanego im ryzyka i wtedy determinowaniu instrumentów kontrolnych. Wiadomo, że wszyscy, zarówno po stronie administracji, jak i po stronie biznesu, mamy ograniczone zasoby. Żeby te zasoby dobrze wykorzystać i alokować, musimy wiedzieć, jak to robić. I tym rozwiązaniem było zarządzanie ryzykiem i rozwój procedur uproszczonych. Firmy, które miały wiarygodność popartą dotychczasowymi operacjami celnymi, mogły uzyskać pozwolenie na procedury uproszczone, mogły uzyskać status EO i w ten sposób stać się wiarygodne, jednocześnie odciążyć administrację czy służbę wtedy od takiego codziennego dokonywania odpraw celnych i bieżącego analizowania każdej odprawy. To spowodowało, że rzeczywiście mieliśmy dużo odpraw w procedurach uproszczonych, a jednocześnie była wysoka sprawność administracji celnej w tamtym okresie. W roku 2016 odsetek zgłoszeń celnych dokonywanych w procedurze uproszczonej w wywozie wynosił około 67% w Polsce. W tym roku dane właściwie w ubiegłym roku, w 2023, dane zgromadzone za okres od 1 stycznia do 31 października wskazują na to, że było to około 57%, czyli paradoksalnie wyszło na to, że w ciągu ostatnich lat ten odsetek zmalał, chociaż myślę, że pewnie tutaj tą statystykę zakłóciły zgłoszenia kurierskie i pewnie stąd tutaj trochę mamy ten spadek. No niemniej jednak czy 57%, czy 67% to jest bardzo, bardzo dużo. To jest w przeliczeniu na
liczby bezwzględne, to jest kilka milionów zgłoszeń, tak? O tym jeszcze później powiemy dokładniej. Jeżeli chodzi o zgłoszenia w eksporcie, bo przede wszystkim tym się dzisiaj chcemy zająć, to co Pana zdaniem zadecydowało o tym, że właśnie to rozwiązanie stało się tak popularne, że właściwie dzisiaj nie wyobrażamy sobie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, agencji celnych bez uproszczeń w wywozie? Znaczy, myślę, że na to złożyło się wiele rzeczy. Kiedyś, tak naprawdę przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim, przed wieloma zagrożeniami, które nas spotykają, nie było też takiego nacisku i wrażliwości przypisanej eksportowi. Myśmy wszyscy bardzo mocno skoncentrowali się na kontroli importu, bo było to istotne z punktu widzenia zarówno fiskalnego, jak i pozataryfowego, czyli egzekucji ograniczeń. Eksport w tamtym czasie był dużo mniej wrażliwy i generalnie chodziło o to, żeby go ułatwiać, uprościć i żeby w ten sposób wspierać rozwój gospodarczy kraju, wspierając eksport. Dzisiaj mamy do czynienia z trochę inną sytuacją. Dzisiaj w dużo większym stopniu ograniczenia w eksporcie są istotne, egzekucja sankcji, monitorowanie tego, do kogo jedzie towar. W związku z tym sytuacja geopolityczna i sytuacja tej funkcji celnej również się zmieniła. No to też trzeba mieć to na uwadze. I co nie zmienia faktu, że oczywiście trzeba dokładać wszelkich starań, żeby ułatwiać legalny obrót towarowy i wspierać eksport, jednocześnie właściwie monitorować eksport, który musi być monitorowany z punktu widzenia ograniczeń. Te ilości pokazują tylko, jak bardzo rozwinęła nam się jakby aktywność gospodarcza w skali handlu zagranicznego, w skali Polski z krajami pozaunijnymi, tymi unijnymi również, ale z punktu widzenia celnego spoza krajami pozaunijnymi. Do tego doszło jeszcze wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która jest najważniejszym partnerem handlowym, powiedziałbym, najbliższym spoza Unii Europejskiej. W związku z tym, a siły i środki po stronie administracji celnej są takie same jak były. Można powiedzieć, że czasami nawet mniejsze. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z automatyzacją procesów. Ta automatyzacja procesów jest zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie administracji. I w tym trzeba się zmieścić. I oczywiście można powiedzieć, że uproszczenia dzisiaj są troską nas wszystkich i wyobrażenie sobie, jak to będzie funkcjonowało bez uproszczeń, ale trzeba też widzieć jakby nadzieję w automatyzacji procesów, która musi iść w parze, bo bez tego to rzeczywiście istnieje duże zagrożenie, jeżeli nie byłoby tego rodzaju uproszczeń, a nie byłoby środków alternatywnych, jakim jest automatyzacja procesów. Tak, ja od siebie dodam, że myślę, że tutaj dla przedsiębiorców kluczowe są dwa momenty, jeżeli chodzi o możliwość dokonywania odpraw wywozowych w procedurze uproszczonej. Pierwszy moment, możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy Urzędu Celnego, które to godziny pracy są, mówiąc w pewnym skrócie, bardzo różne. Są takie centra urzędowe dokonywania odpraw, gdzie pracuje się całodobowo. Są takie, gdzie pracuje się od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30. To jest hamulec, to jest kaganiec założony na gospodarkę, bo nie może być tak, że samochód załadowany o godzinie 15 w piątek czeka do poniedziałku po to tylko, żeby przejść odprawę wywozową. Więc to jest jeden istotny element. Drugi istotny element z mojego punktu widzenia jako przedstawiciela biznesu to jest szybkość. To jest szybkość i sprawność. To znaczy to jest timer, który jest ustawiony na określony czas, zapisany w pozwoleniu, którym dany podmiot dysponuje. Jest to, powiedzmy tak w największym skrócie myślowym, od 30 minut do 2 godzin. Więc to jest, biorąc pod uwagę polskie warunki, to jest bardzo szybkie przeprowadzenie odprawy celnej. I teraz tutaj wywołał pan trochę wilka z lasu, wspominając o tym, że będziemy musieli funkcjonować bez uproszczeń. I to jest właściwie clou naszej dzisiejszej rozmowy. Jak mamy funkcjonować bez tego, co w ciągu ostatnich lat stanowiło
sądząc po tych liczbach, stanowiło wręcz nieodzowny element naszej gospodarki i nieodzowny element pracy całej branży celnej. Bo ja myślę, że to nie jest tylko tak, że brak uproszczeń spowoduje problem po stronie podmiotów. To będzie też problem dla administracji celno-skarbowej. Te liczby już o tym mówią. Ale może tak, żeby zacząć od samego początku, skąd to się w ogóle wzięło? Same uproszczenia oczywiście w Unii Europejskiej funkcjonowały od dawna. Były w poprzednim kodeksie, czyli w czymś, co branżowo nazywamy WKC, potem przeszły do UKC. Natomiast już w nowym kodeksie, który wszedł w roku 2016 w życie, pojawiła się ta idea, że tych uproszczeń w takiej formie ma nie być. Ja, jako osoba, która w tej branży tkwi od wielu, wielu lat, nie bardzo rozumiem, skąd w ogóle ten pomysł, dlaczego coś, co funkcjonowało dobrze, zostało zapisane już w roku 2016, że musi być zlikwidowane. Czy pan potrafi to wytłumaczyć? Nie do końca. Ja bym na początek chciał jedną sprawę zastrzec. Powiedział pan, że jest przedstawicielem biznesu. Ja bym nie chciał być widziany tutaj jako przedstawiciel administracji, bo nim nie jestem. Chciałbym być postrzegany raczej jako ekspert w sprawach celnych, zarówno mający doświadczenie po stronie administracji biznesu, który może się dzielić swoimi obserwacjami i wiedzą w tym zakresie. Więc jeżeli mam się tym podzielić, to ja oczywiście nie wiem, co stało za tym, aby ten proces odwrócić. Natomiast, tak jak powiedziałem, trzeba mieć na uwadze cały kontekst spraw związany z informatyzacją i automatyzacją. Bo procedury uproszczone w wersji, o której dzisiaj dyskutujemy, czyli procedury w miejscu, wykonywane przez Agencję Celną na podstawie swojego pozwolenia na rzecz innego podmiotu, zostały wycofane i one były jakby najbardziej powszechne. Pozostałe procedury uproszczone są, to znaczy podmiot nadal może wnioskować, podmiot eksporter, importer wnioskować o pozwolenie i agencja może dokonywać czy zarządzać tym pozwoleniem w przedstawicielstwie bezpośrednim. Natomiast nie będzie tej podstawowej procedury wpisu do rejestru przez Agencję Celną na podstawie swojego pozwolenia na rzecz innego podmiotu. To było rozwiązanie, które było swego rodzaju przekazaniem kompetencji i odpowiedzialności administracji na rzecz agencji. W sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z dużą skalą obrotu i ograniczonymi zasobami po stronie administracji. Te zasoby dzisiaj po stronie administracji, a szczególnie polskiej administracji, również nie są najlepsze, powiedzmy sobie szczerze. KAS zmaga się po stronie celnej z Bardzo delikatnie pan to powiedział. dużą ilością, dużą fluktuacją i dużymi niedoborami, więc to wyzwanie nadal pozostaje. No ale decyzja jest podjęta na poziomie unijnym. Na poziomie unijnym widziane są procesy informatyzacyjne i automatyzacyjne i oczywiście od 2016 roku, kiedy to wprowadzono, do dzisiaj, no minęło 8 lat, tak? Czy nawet 9 lat. W związku z czym to był czas na to, żeby po stronie administracji czynić przygotowania. Nie tylko z punktu widzenia rozwoju systemów informatycznych, jakim jest AES, no bo to wchodzi w życie i wtedy ten okres przejściowy, w którym można dokonywać tych procedur, odpraw w procedurach uproszczonych przez agencję, jakby wygasa z mocy prawa. Ale to był okres, w którym administracja celna powinna się przygotowywać do automatyzacji również po swojej stronie. Nie mówię automatyzacji w sensie informatyzacji procesu przesyłania informacji o zgłoszeniu, ale również automatyzacji z punktu widzenia analizy ryzyka i zwalniania towarów. Czyli, znowu jeszcze raz mówię, kwestia rozwoju statusu AEO, oceny wiarygodności podmiotów i na podstawie tego procesów, które pozwalają automatycznie zwolnić towar w oparciu o analizę ryzyka. Tak? I wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której godzina pracy nie ma specjalnego znaczenia, chyba że podmiot jest niewiarygodny albo nie przechodzi przez akceptację profilów ryzyka. I wtedy rzeczywiście musi czekać na kontrolę. Ja dzisiaj oczywiście nie mam odpowiedzi na to, czy administracja jest do tego przygotowana, czy wykorzystała ten czas na to przygotowanie. I to jest naszą troską. Chcielibyśmy znać odpowiedź na to, tak? I na webinarze były pytania,
Z tego co wiem, oczywiście po stronie administracji są czynione przygotowania do tego, żeby utrzymać miejsca uznane, aby wdrożyć automatyczne zwolnienie, aby skoordynować pracę centrów urzędowego dokonywania odpraw, żeby one miały swoją zastępowalność również po godzinach pracy. Wiem, że jest dialog z przedsiębiorcami, na ile potrzebne jest utrzymanie oddziałów poza godzinami pracy. No tylko, że nie chodziło o to, żeby utrzymać oddziały poza godzinami pracy. Chodziło o to, żeby ten proces zautomatyzować, żeby było automatyczne zwolnienie towaru, jeżeli nie podlega on jakby ryzyku, tak? No bo i to jest, skoro dzisiaj było 60% obrotów w procedurach uproszczonych, to znaczy, że te 60% sobie było zaufane i powinniśmy myśleć o tym, jak ten odsetek utrzymać poprzez inną automatyzację. Oczywiście ta odpowiedzialność za kontrolę i zwolnienie towaru zostanie i weryfikacja zostanie przeniesiona z agencji na administrację. Tylko po tamtej stronie to nie może polegać na tym, że będzie sztab celników, którzy oni i tak nie zastąpią tej skali ilości agencji celnych, tak? To musi być w oparciu o automatyzację i automatyczne zwolnienie towaru. Miejmy nadzieję, że tego rodzaju prace po stronie KAS-u zostały podjęte, no i usłyszymy na webinarze 15 marca, że to w ten sposób będzie zorganizowane. Myślę, że możemy się założyć, że tego nie usłyszymy. Nie wiem, zobaczymy, co usłyszymy. Ale powiedział pan bardzo symptomatyczną rzecz. Coś, co urasta do rangi niemalże symbolu tego, jak wygląda kontakt biznesu z administracją celno-skarbową w ostatnich latach. My nie wiemy. 1 maja wchodzi nowy system, który zrewolucjonizuje nam odprawy celne, przynajmniej jeżeli chodzi o wywóz. Jest połowa lutego i my nic nie wiemy. Przy czym to nie jest tak, że nagle to na nas spadło jak grom z jasnego nieba. Mamy decyzję wykonawczą komisji z roku 2019, numer 2151, która to decyzja przesądziła, że do dnia 1 grudnia powinien zostać 1 grudnia 2023 roku. Powinien zostać wdrożony automatyczny system eksportu w ramach UKC, czyli 5 lat temu było wiadomo, że dojdzie do wielkiego wybuchu, dojdzie do wielkiej zmiany. Minęło 5 lat i właściwie my dalej nic nie wiemy. Jeżeli administracja celna rzeczywiście, administracja celno-skarbowa ma rzeczywiście jakiś pomysł, to musi ten pomysł być naprawdę rewolucyjny, skoro nie podzieliła się nim przez 5 lat. Natomiast środowisko, żeby było też to jasne, środowisko cały czas się dopytuje o to, jak to właściwie będzie, kiedy nam te pozwolenia na procedurę uproszczoną w wywozie zostaną cofnięte. Ja między innymi działam w Komisji Celnej Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Polska Izba Spedycji i Logistyki wysyła, że tak powiem, regularnie pisma do Ministerstwa Finansów z prośbą o ustosunkowanie się do tego, no jakby nie było, kluczowego problemu. No i mamy odpowiedzi takie jak w rodzaju pisma zastępcy dyrektora Departamentu CEU z 24 sierpnia 2022 roku. Cytuję. Zagadnienie dotyczące zmiany realizacji pozwoleń na wpis do rejestru zgłaszającego w wywozie po końcu okresu przejściowego jest nam znane. Zdajemy sobie sprawę z problemów, które mogą powstać wraz z wygaśnięciem obecnie obowiązujących pozwoleń na wpis do rejestru zgłaszającego w procedurach wywozowych. Dlatego pracujemy nad koncepcją rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla środowiska eksporterów. Pismo sprzed 2 lat. I co? Nie zmienia specjalnie sytuacji. Dzisiaj się sytuacja nie zmienia. Ja oczywiście nie mam zamiaru tłumaczyć tej administracji. Nie, ja też nie w tym sensie. Natomiast mogę podzielić tylko pana jakby obawy i wątpliwości. Niewątpliwie komunikacja jest kluczowa i jest jakąś piętą achillesową po stronie administracji. Życzylibyśmy sobie, żeby jednak wiedzieć i być pewnym rozwiązań, bo stabilność i przewidywalność dla biznesu jest kluczowa. Tak? Mamy połowę lutego, wiemy, że coś ma się wydarzyć 1 maja i nie bardzo wiemy, jakie to rozwiązanie będzie.
Mamy zapowiedź webinaru 15 marca na 1,5 miesiąca przed wdrożeniem, no trochę późno. Miejmy nadzieję, że to, co ministerstwo przekaże, będzie jakby satysfakcjonujące. No cóż mogę powiedzieć, no podzielam tylko te wątpliwości, że rzeczywiście komunikacja była piętą achillesową. Miejmy nadzieję, że się zmieni. Widać dzisiaj mamy nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów i pierwsza decyzja KSeF-u już pokazuje, że weryfikowane jest podejście do wdrożenia różnych systemów po to, żeby unikać ryzyka turbulencji po stronie jakby biznesu. Zobaczymy, czy tego rodzaju podejście również będzie jakby po stronie systemów celnych. Łatwiej jest tą decyzję podjąć po stronie systemów skarbowych, bo to jest kompetencja krajowa, natomiast tutaj mamy konieczność konsultacji i wdrożenia w określonym czasie ze strony determinowaną przez Unię Europejską. No, na pewno życzylibyśmy sobie tej przewidywalności. Szkoda, że jej nie ma. A sytuacja, jaka jest, rzeczywiście wiadomo od wielu lat. Tak, to jest oczywiście dygresja z mojej strony, nie stanowi to głównego nurtu naszej rozmowy, ale myślę, że komunikacja pomiędzy obecnym, właściwie źle mówię, że obecnym, byłym szefostwem KAS i Ministerstwem Finansów, a biznesem w dzisiejszych czasach jest taka jak polska komedia. To znaczy przede wszystkim jej nie ma, a dopiero potem jest zła. I tak samo jest z tą komunikacją. Jej w ogóle nie ma. I tutaj znowu chciałbym się odwołać, chciałem powiedzieć do tych pięknych czasów, kiedy był pan szefem Służby Celnej, bo pamiętam takie inicjatywy typu konferencja Służba Celna dla biznesu. Tak to się chyba nazywało. Te konferencje odbywały się dość regularnie. Zawsze cieszyły się bardzo dużą frekwencją i była to okazja do tego, żeby wysłuchać, co właściwie, że tak powiem, szykuje nam administracja celna, a z drugiej strony do tego, żeby też była ta komunikacja w drugą stronę. To znaczy, żeby można było o coś zapytać, żeby można było nawet gdzieś w kuluarach kogoś zaczepić i dowiedzieć się czegoś. Tak? W tej chwili tej komunikacji nie ma. Rolę tej komunikacji, czy zadania, które wcześniej były realizowane w taki właśnie sposób poprzez te konferencje, przejęły częściowo firmy prywatne, które organizują takie konferencje, które są płatne. Nie są to zresztą małe pieniądze, bo są to kwoty czterocyfrowe za udział w takiej konferencji. To jest jedna bariera. Druga bariera to jest taka, że komunikacja w czasie tych płatnych konferencji, że tak powiem, jest jednokierunkowa. To znaczy można wysłuchać, co administracja ma do powiedzenia, nie można nic powiedzieć od siebie. Ale to oczywiście, tak jak mówię, to jest pewna dygresja. Niemniej jednak jest to zastraszające, że tak naprawdę na 2 miesiące z kawałkiem przed wdrożeniem nowego systemu my właściwie wiemy, że nic nie wiemy. Tak, no znaczy na pewno wtedy, kiedy ja miałem okazję i przyjemność prowadzić służbę celną, dialog z biznesem był dla nas istotny na każdym poziomie, i poziomie jakby tym krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Faktem jest, że były organizowane te konferencje Służba Celna dla biznesu, no bo tak naprawdę jedziemy na jednym wózku. Mamy inne funkcje, znaczy po stronie administracja i biznes. To są inne funkcje, ale wózek jest ten sam, to znaczy wspieranie rozwoju gospodarczego w sytuacji, w której teraz mamy do czynienia rzeczywiście z jakby niskim poziomem, czy obniżeniem tego poziomu rozwoju gospodarczego. Zależy nam na odwrocie i wzmocnieniu. Wszystko powinno być robione w kierunku takim, żeby zastanawiać się, jak wspierać po stronie administracji i po stronie biznesu. Ja tylko życzyłbym i wspierał Ministerstwo Finansów i KAS w tym, żeby rzeczywiście wrócić do tych dobrych praktyk dialogu po to, żeby odbierać potrzeby, tak? Bo administracja jest po to, żeby zaspokajać te potrzeby, a jednocześnie tłumaczyć swoje uwarunkowania związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. Tak, są konferencje, one są konferencjami organizowane przez podmioty prywatne.
Dzisiaj w sytuacji komunikacji elektronicznej jest bardzo łatwo zorganizować konferencję, webinar, siedząc za biurkiem Ministerstwa Finansów, w której de facto każdy za darmo może mieć dostęp. Komisja Europejska takie organizuje i też można się zapisać na konferencję organizowaną w Brukseli, będąc w Warszawie. Więc możliwości techniczne są, umiejętności myślę, że też są po stronie ministerstwa. Trochę chyba brakowało przez ostatnie 8 lat w tym zakresie pewnego kierunku komunikacyjnego i takiej polityki otwartości. No miejmy nadzieję, że dzisiejsze kierownictwo zmieni te zachowania i wróci do dialogu. No, takie są zapowiedzi. A ten dialog, ta działalność, no powiedzmy to w pewnym skrócie myślowym, edukacyjna, ona nie wynika z dobrej woli czy z dobrych chęci administracji, tylko jest wpisana do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, tak samo jak była wcześniej wpisana do ustawy o Służbie Celnej, więc właściwie mielibyśmy prawo tego się domagać. Natomiast jak to wygląda w praktyce, to mieliśmy okazję zapoznać się w ubiegłych miesiącach, ponieważ wojewódzkie administracje, Krajowa Administracja Skarbowa na szczeblu województw organizowała takie spotkania. One się cieszyły niejednokrotnie bardzo dużą popularnością. Pamiętam takie spotkanie w Łodzi, gdzie duża część uczestników, widzów stała za oknem. Stała po prostu, nie zmieściła się w sali, w związku z czym stała pod gołym niebem i starała się przez okno usłyszeć, co szefostwo Miejscowego Urzędu Celno-Skarbowego ma do powiedzenia właśnie a propos likwidacji procedury uproszczonej między innymi. To zostało zrzucone trochę na ten szczebel niżej i te konferencje często miały dosyć humorystyczny przebieg. To znaczy bardzo często padały takie argumenty, że my właściwie sami nie wiemy, co się dzieje i druga strona medalu była taka, że naciskajcie na Ministerstwo Finansów, bo właściwie to tam jest główna blokada przed tym, żeby coś zmienić. A co zmienić? To właściwie wszyscy co do tego są zgodni, bo wszyscy właściwie są zgodni co do jednego faktu, że tego wolumenu zgłoszeń celnych nie da się po prostu przerobić aktualnymi mocami posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową, czy właściwie przez Służbę Celno-Skarbową, bo o tym mówimy. I tutaj wspomniał Pan o tym bardzo delikatnie, że Służba Celno-Skarbowa i w ogóle zresztą cały KAS ma pewien problem kadrowy. Ja tutaj zacytuję nie kogo innego, tylko właśnie Pana z takiej wypowiedzi, gdzie Pan powiedział, że jeżeli z firmy odchodzi 40% stanu osobowego, to znaczy, że firma ma bardzo duży problem. I te 40% to jest to, z czym mamy do czynienia obecnie w środowisku funkcjonariuszy celnych w Służbie Celno-Skarbowej. Oczywiście nie jest to tak, że to, tak mi się wydaje, że nie jest to jednoznacznie wina tutaj szefostwa KAS. To pewnie w dużej mierze jest efekt pokoleniowy. Po prostu odchodzą ci ludzie, którzy w latach 90. podejmowali pracę. No niemniej jednak problem jest. I teraz biorąc pod uwagę ten problem, te 40% funkcjonariuszy, którzy odchodzą, mamy sytuację taką, że będziemy mieć dodatkowo do przerobienia, że tak powiem w pewnym skrócie, około, może jeszcze trochę statystyk. W ogóle w Polsce mamy według takich szacunków pi razy oko, bo nie ukazują się od 8 lat, nie ukazują się żadne kompendia statystyczne. Niestety. Ale powiedzmy, że patrząc gdzieś w sufit możemy strzelić, że tych zgłoszeń celnych jest około 6,5 miliona rocznie. Z tego mamy powiedzmy więcej w wywozie niż w przywozie, czyli gdzieś około 4 milionów zgłoszeń mamy wywozowych, tak bym to szacował. Z tego około 57%, czyli 2,3 miliona w procedurze uproszczonej. I teraz te
przepraszam, bo to trochę chyba z tymi, te liczby, które podawałem są za okres od 1 października do 31 października, więc to trochę jest więcej. No niemniej jednak, możemy sobie oszacować tak bardzo z grubsza, że ten skład osobowy dostanie dodatkowo jakieś 2,5 miliona zgłoszeń celnych do przerobienia, czyli gdzieś około 40% obecnego wolumenu. Tak. To jeszcze zanim przejdziemy do tych dyskusji o tych danych, jak sobie poradzić, wrócę do tego tematu komunikacji, bo rzeczywiście komunikacja z biznesem KAS-u jakby pod rządami poprzedniego kierownictwa była piętą achillesową. Trzeba mieć na uwadze, że od 1 stycznia mamy kierownictwo KAS-u i już widać przynajmniej po stronie podatkowej i wdrożenia KSeF, że ten proces komunikacji trochę inaczej wygląda. Miejmy nadzieję, tak jak powiedziałem, że on się również przeniesie na obszar celny, no bo nie ulega wątpliwości, że to kierownictwo determinuje politykę, czyli również politykę komunikacyjną i relacje z organizacjami czy z biznesem. Więc przesunięcie wdrożenia KSeF spowodowało teraz uruchomienie ponownych konsultacji, tego jak to powinno wyglądać, żeby było bezpieczne. Miejmy nadzieję, że również w obszarze systemów celnych, tu jest, tak jak powiedziałem, inna zupełnie determinanta, bo deadline bądź wymagania unijne nas zobowiązują do wdrożenia i tu nie mamy jako Polska takiej swobody, ale miejmy nadzieję, że ten okres przejściowy do wdrożenia jeszcze zostanie wykorzystany na to, żeby tą komunikację poprawić. Na szczęście dzisiejszy okres, w którym jest konwersja transmisji między starym AES-em a nowym w niektórych krajach funkcjonuje dobrze. W związku z tym po stronie unijnej nie ma problemów, co też powinno sprzyjać temu, że łatwiej będzie wejść w ten nowy system. A co do kwestii związanych z ilością odpraw, no skala jest ogromna i tak jak powiedziałem, to w większości były odprawy, które do tej pory traktowane były przez administrację celną jako odprawy podmiotów zaufanych. No i w dużym stopniu tak dalej powinno być to traktowane, no bo jak rozumiem, po stronie podmiotu nic się nie zmieniło, po stronie administracji metodologia się zmieniła, ale ocena podmiotu, skoro wcześniej można było w procedurze uproszczonej odprawiać, to dlaczego teraz nie? Więc to będzie duże wyzwanie organizacyjne i myślę, że na pewno tym podstawowym elementem po stronie administracji jest zachowanie dotychczasowej siatki miejsc uznanych, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ograniczyć to tylko do oddziałów celnych, to dzisiaj te miejsca uznane są podstawowymi miejscami urzędowymi, gdzie ten towar jest przedstawiany do odprawy. I z tych miejsc uznanych agencje będą dokonywały zgłoszeń standardowych. Po stronie administracji to musi być po prostu zautomatyzowane. Jeżeli mamy podmioty, które posiadają EO, bądź podmioty, które dzisiaj były odprawiane w procedurach uproszczonych, czyli mają swoją historię, mogą mieć po stronie administracji niższy poziom ryzyka, to duża część tych odpraw powinna być nadal dokonywana w procedurze, powinna być nadal dokonywana w sposób zautomatyzowany. Może być automatyczne zwolnienie towaru, to wcale nie musi być celnik, może być algorytm, który to zwalnia, który został zaakceptowany przez administrację w systemach zarządzania odprawami w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Więc nie zawsze musimy to sobie utożsamiać z celnikiem, który wciska Enter i zwalnia, to może być proces po prostu zautomatyzowany. Co do tego, jeżeli powiedzmy tak zgłoszenie nie przeszłoby przez proces zautomatyzowany, no to można przekierować ten komunikat do funkcjonującego oddziału, czy to CUDO. No jeżeli będzie to w weekend bądź po godzinach, no to pewnie jest to trudniejsze. Są takie, które funkcjonują całodobowo, są takie, których w województwach nie funkcjonuje to całodobowo. Jest jeszcze czas na to, żeby się przeorganizować i udostępnić w cudzysłowie tą usługę całodobową biznesowi, więc miejmy nadzieję, że administracja tutaj stanie na wysokości zadania i takie przedsięwzięcia organizacyjne jakby poczyni. Trzeba mieć na uwadze, że oczywiście są towary wrażliwe, które będą dużo bardziej
jakby szczególnie traktowane, no bo z automatu wyroby akcyzowe są wyłączone z tego, no ale w wywozie, jak będziemy mieli do czynienia z towarem, który jest bliski kodowi objętego sankcjami, no to w sposób oczywisty ktoś będzie chciał na to rzucić okiem, tak? W zależności od tego, czy to jest towar bliski towarowi objętemu sankcjami, czy też destynacja bądź odbiorca jest taki, który może budzić takie wątpliwości. No i wtedy ten towar będzie musiał być skontrolowany. No i ja w każdym przypadku bym zachęcał biznes wcześniej do kontaktu z oddziałem celnym, przedstawienia swojego procesu logistycznego, procesu dostawy towarów i w ten sposób budowania wiarygodności i być może zapisania to w te algorytmy analizy ryzyka i automatyczne odprawy celne. Bo administracja sobie oczywiście z taką skalą w procesie manualnym nie poradzi. Mówił pan o wyzwaniu związanym z odejściami. No, niestety zmagamy się z tym, znaczy administracja się z tym zmaga, że w takiej skali ludzie odchodzą, bo co tu dużo mówić, oczekiwalibyśmy od administracji nie bycia tanią, tylko bycia optymalną, rozsądną i mądrą. Jeżeli po stronie agencji, doradców podatkowych, kancelarii doradczych mamy organizację opartą o wiedzę, bo to po stronie administracji całego KAS-u to też powinna być organizacja oparta na wiedzy. Oczywiście są procesy, które mogą być zautomatyzowane, tak jak powiedziałem, ale gdzieś tam w tle jest człowiek, który pisze ten algorytm, który zatwierdza ten algorytm, który zna ten podmiot bądź ten proces logistyczny i powinien to zatwierdzić. Rzeczywiście te odejścia są zatrważające, bo w takiej skali no, to jest, można powiedzieć, załamanie organizacji opartej na wiedzy. Więc to wyzwanie jest i to wyzwanie nie dotyczy tylko z tego, co mi wiadomo, obszaru celnego, ale również tych dawnych kontrolerów skarbowych, czyli tej organizacji, która ma w sposób szczególny dbać o kontrolę podmiotów z szarej strefy unikania opodatkowania. Tam również są odejścia. No to jest kryzys organizacji przez ostatnie 8 lat. Dzisiaj na pstryknięcie palcami nie da się tego odbudować. To każdy, kto prowadzi firmę, wie, że dzisiaj rynek pracy jest bardzo ciężki. Trzeba nowego pracownika wykształcić i co najistotniejsze, trzeba go utrzymać również z punktu widzenia nie tylko finansowego, bo dzisiaj takie bodźce są zapisane w ustawie budżetowej, ale również z punktu widzenia dawania satysfakcji pozafinansowej, rozwoju, możliwości samorealizacji, tak? Widzenia perspektywy ścieżki kariery. No ale jeżeli rzeczywiście 50% organizacji ma mniej niż 4 lata, to jest 4 lata stażu, to tego się nie da tak po prostu nabyć z dnia na dzień. To są lata wyrobienia sobie tej wiedzy i intuicji celnika. Tu jeszcze warto dodać, że braki kadrowe w służbie celno-skarbowej nie są takie łatwe do załatania z tego powodu, że każdy nowo przyjmowany funkcjonariusz najpierw musi przejść okres służby przygotowawczej, tak, który wynosi, z tego co pamiętam, w tej chwili chyba 2 lata. Czyli tak. Przez 2 lata mamy sytuację podobną do tej, jak gdyby ktoś został przyjęty na stanowisko kierowcy, ale przez 2 lata musiałby robić prawo jazdy i przez 2 lata nie mógłby kierować samochodem, pomimo że byłby kierowcą. To tutaj mamy coś oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, bo wiadomo, że nie jest to tak, że ten człowiek do niczego się w tym momencie nie przydaje. Natomiast no, nie jest to pełnoprawny jak gdyby funkcjonariusz w tym okresie. Tak, zgadza się. No, ten okres przygotowawczy jest po to właśnie, żeby nabrać tej wiedzy. Pracuje się, tak jak w agencji celnej, pracuje się pod okiem doświadczonej osoby i nawet jeżeli w agencji celnej osoba przyjęta nie ma uprawnień do dokonywania zgłoszeń, to robi czynności przygotowawcze, które akceptuje potem osoba mająca te uprawnienia agenta celnego i w pewnym sensie weryfikuje i firmuje. Po stronie administracji to bardzo podobnie wygląda, że osoba w służbie przygotowawczej oczywiście nie podejmuje tych decyzji wrażliwych, tylko pracuje pod okiem
swego przełożonego czy mentora, który uczy tego fachu. No to wymaga czasu, a niestety dużo czasu w poprzednim okresie też wydaje mi się, że zmarnowano. Dokładnie. No, przyjrzyjmy się zatem, jak administracja celno-skarbowa zamierza sobie poradzić z tym natłokiem tych dodatkowych zgłoszeń celnych. Ja tutaj przyniosłem do studia Gazetę Rzeczpospolitą z dnia 13 listopada i jest to kolejny symbol tego, jak się odbywa komunikacja na linii właśnie, czy jak odbywała się jeszcze, bo ciągle jeszcze odnoszę się do tych czasów, powiedzmy, z jesieni, z lata ubiegłego roku. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale na ten moment tak to wygląda, że jeżeli udało nam się czegoś dowiedzieć, to zwykle wyczytaliśmy to w gazecie. Tak to wyglądało. No i mamy tutaj sytuację taką, że w Rzeczpospolitej z 13 listopada pan redaktor Paweł Rochowicz odpytał Ministerstwo Finansów, co też zamierza zrobić z tym pasztetem, który wtedy zakładaliśmy, że może nam się przytrafić już 1 grudnia. W tej chwili wiemy, że to będzie 1 maja, nie 1 grudnia. No niemniej jednak odpowiedzi, które tutaj padły, no myślę, że nie są dla nikogo ze środowiska satysfakcjonujące. Będę teraz cytował to, co napisało Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów. Więc po pierwsze, będzie możliwe dokonywanie zgłoszeń standardowych w miejscach uznanych bez fizycznej obecności funkcjonariusza w miejscu przedstawienia towaru. Oczywiście to jak gdyby to uprawnienie tak naprawdę ono funkcjonuje bez tutaj jakichś szczególnych zgód Ministerstwa Finansów. Miejsca uznane były zwykle wykorzystywane do procedury uproszczonej, ale to nie znaczy, że nie można było na nich robić odpraw w procedurze standardowej, więc tutaj ministerstwo trochę potwierdziło stan, który istnieje od wielu, wielu lat. Natomiast dalej mamy kolejne recepty na rozładowanie tych potencjalnych kolejek i rozwiązanie problemu. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb w niektórych oddziałach celnych może zostać wprowadzona całodobowa obsługa zgłoszeń, w innych natomiast wydłużone godziny pracy. Chcemy zapewnić w ten sposób płynność obsługi odpraw eksportowych, napisało Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów. Ja rozmawiałem z jednym z naczelników urzędów celno-skarbowych i on mi powiedział mniej więcej to tak. Jeżeli ja będę miał za mało celników w cudo na dniówce, to jeżeli ja z tej dniówki zabiorę jeszcze kilku funkcjonariuszy, żeby mi przyszli na noc, to efekt będzie taki, że zrobi się kolejka na dniu, która nie zostanie rozładowana, więc ci, którzy przyjdą na noc, to przede wszystkim będą rozładowywać kolejkę z dnia. Więc tego typu rozwiązanie to jest coś, co będzie miało efekt przy krótkiej kołdry. Jeżeli nie zostaną wzmocnione kadry, to takie przesuwanie z punktu A do punktu B i ze zmiany pierwszej na zmianę drugą, to po prostu nic nie da. Tak mi się wydaje. Ja zadałem pytanie, jak mniej więcej szacuje pan naczelnik potrzeby kadrowe w swoim regionie w związku z tym, żeby obsłużyć ten zwiększony wolumen. Te potrzeby mniej więcej oszacował na około 30 funkcjonariuszy w jednym CUDO. Tak, to jest tych CUDO, powiedzmy, możemy tak powiedzieć, że jest około 20 w Polsce. Tak? Bo każde województwo ma swoje CUDO. Oprócz tego jeszcze są dodatkowe jak gdyby centra urzędowe dokonywania odpraw. Tak? No, możemy sobie przemnożyć, wychodzi to generalnie kilkuset funkcjonariuszy w skali kraju. I kolejne pytanie, ile tych etatów dostał? I odpowiedź 0. Więc nie sądzę, żeby ta recepta tutaj przedstawiona Rzeczpospolitej, żeby cokolwiek zmieniła. Natomiast to, co jeszcze tutaj pojawia się w tych kontaktach pomiędzy szefostwem administracji celno-skarbowej a podmiotami, to jest też trochę takie stwierdzenie ogólnej niemocy, że tak powiem, z czym ja do końca nie potrafię się zgodzić. I nie wiem, czy pan się też tak zgodzi z tym, że taka jest wola Brukseli,
tak ma być i my oczywiście widzimy cały absurd, widzimy, że za chwilę będziemy mieć kolejki, że będziemy mieć zakłócenia w dostawach i tak dalej, ale mamy tutaj takie poczucie fatalizmu, że no z tym nic się nie da zrobić, to po prostu trzeba przyjąć z pokorą. Nie, ja się nie zgadzam z tego rodzaju podejściem, bo nie można tego zrzucać na Brukselę. To jest najłatwiejsze, co można zrobić, a jednocześnie najgorsze, co można zrobić. Bo przecież już tutaj mówiliśmy o tym, że nikt nie jest zaskoczony, że tego rodzaju rozwiązanie nikt nie jest zaskoczony, że tego rodzaju rozwiązanie ma wejść w życie. Ono było określone w 2016 roku. I jak powiedziałem, po stronie administracji była ta odpowiedzialność, żeby się do tego przygotować. Nie tylko w sensie stworzenia narzędzia informatycznego do obsługi zgłoszeń w eksporcie, jak AS2+, tylko również do automatyzacji zgłoszeń celnych i obsługi zgłoszeń, które do tej pory były przekazane w sensie odpowiedzialności i kompetencji agencjom celnym. Tego rodzaju odpowiedzialność wraca w pewnym sensie, jest przekazana do administracji, bo zmagamy się z różnego rodzaju wyzwaniami po stronie eksportu i to można zrozumieć, ale Unia nie zaskoczyła nikogo. To było określone dawno temu i po stronie administracji to nie jest tylko odpowiedzialność za budowę systemów informatycznych, ale również przygotowanie organizacyjne. Oczywiście trudno obarczać tą odpowiedzialnością dzisiejsze kierownictwo. Ono jest tym, że tak powiem, w jakim stopniu jest to im nadane, zaskoczone, natomiast musi sobie poradzić z tym problemem. W związku z tym ja myślę, że najgorszym, co może być po stronie naczelnika czy kierownika gdzieś, wskazywanie, że to nie wina administracji, tylko Unii Europejskiej. Nie, to jest odpowiedzialność administracji. Mamy ciągłość administracji, trzeba było się do tego przygotować. Są naczelnicy i dyrektorzy na tych samych stanowiskach i powinni podejmować działania, które zapobiegną, powiedziałbym, takiemu zdarzeniu, jakim mamy do czynienia na granicy, że nagle nam się wewnątrz kraju pojawią kolejki. No to tak nie powinno funkcjonować, bo to uderzy w nasz rozwój gospodarczy kraju. Więc to jest na pewno duże wyzwanie. Natomiast warto też sobie zadać pytanie, choć już jest późno, co może zrobić biznes w takiej sytuacji? No i ja bym jednak wrócił do tematu związanego z uzyskaniem statusu EO. On w wielu przypadkach w dawnym okresie był niedoceniany, bo nawet na konferencji mówiliśmy o tym, że z tego tak naprawdę statusu i wysiłku uzyskania EO nic nie ma. No, dzisiaj się okazuje, że w momencie, kiedy firma będzie miała EO, w sposób automatyczny powinna wpaść w procedurę automatycznego zwolnienia towaru. No bo nie ulega wątpliwości, że przejdzie proces oceny jako autoryzowany operator ekonomiczny i uzyska zaufanie administracji. Oczywiście jest już późno, no bo takiego procesu się nie przejdzie do 1 maja. Ale może po stronie biznesu warto sobie zadać to pytanie, czy w długookresowej strategii nie warto podjąć tego wyzwania związanego z uzyskaniem statusu EO, bo on również będzie istotny po reformie Unii Celnej, którą nam w ubiegłym roku ogłoszono. Tam jest jasno wskazane, że ten status zostanie utrzymany i on będzie miał znaczenie właśnie dla procesów analizy ryzyka i automatycznego zwalniania towarów. Nawet jeżeli wcześniej tego nie dostrzegaliśmy, bo te procedury uproszczone przez agencję były takim bypassem. Umożliwiały korzystanie z uproszczeń, mimo że podmiot nie posiadał EO. Dzisiaj to jednak będzie miało istotne znaczenie i jeżeli miałbym coś podpowiadać po stronie biznesu, to jednak zwrócenie uwagi na to, czy nie warto jednak podjąć wysiłku uzyskania statusu EO. Ja może powiem, co na pewno nie pomoże, tak na zasadzie właśnie Arebur. Na pewno nie pomogą nowe uproszczenia, które wynikają z UKC, czyli te, które teoretycznie zastąpią procedurę w miejscu. Wynika to stąd, że warunki określone w artykule 150 ust. 4 rozporządzenia delegowanego
korespondujące z nimi przepisy artykułu 245 ustęp 1 tego samego rozporządzenia przesądzają tak naprawdę o tym, że nowego typu uproszczenia będą dotyczyły bardzo wąskiej grupy towarów: energii elektrycznej, towarów wywożonych rurociągami, przesyłek z korespondencją, towarów przemieszczanych zgodnie z postanowieniami aktów Światowego Związku Pocztowego itp. Czyli to jest nisza. To jest coś, co absolutnie nie zastąpi procedury uproszczonej. Tam jest jeszcze jeden element, na który zwróciłbym uwagę, na który ja nie znalazłem wytłumaczenia, bo w punkt B tego artykułu 150 ustęp 4 mówi o tym, że to jest możliwe w sytuacji, w której jest urząd wyprowadzenia, jest jednocześnie urząd wyjścia, jest urzędem wyprowadzenia, albo te urzędy podjęły przedsięwzięcia czy działania mające na celu zachowanie dozoru celnego nad towarem. Nie znalazłem wytłumaczenia, co to znaczy. Tak naprawdę, bo nawet komunikat Ministerstwa Finansów mówi właśnie, że to będzie możliwe w tym przypadkach przesyłu, o których Pan mówił, bądź przewozu statkami powietrznymi, bądź morskimi, albo w przypadku, kiedy urząd wyjścia jest urzędem wyprowadzenia. Jest ten drugi element mówiący o tym, że te urzędy muszą podjąć działania, które zapewnią dozór celny. Nikt nie wytłumaczył tego. Ja też nie wiem, co to znaczy. Może to jest jakieś rozwiązanie, które Unia jakby planuje do wprowadzenia w ramach kolejnego etapu rozwoju ASA+. Nie wiem. Być może w Polsce w momencie, kiedy to jest wewnątrz kraju, można to zapewnić, no bo mówi się, że wewnątrz kraju mimo wdrożenia AS+, można będzie jeszcze stosować uproszczenia na starych pozwoleniach, jeżeli odprawy będą krajowe. Więc to można by powiedzieć, no okej, czyli ten dozór jakoś będzie zachowany. Ja nie wiem, co to znaczy i nie mam na ten temat na to wytłumaczenia i czy Unia ma jakby odpowiedź na to pytanie, co to oznacza, ten model, którym te urzędy mają ze sobą współpracować. Ale to nie zmienia faktu oczywiście, że pozwolenie będzie musiała mieć bezpośrednio firma, która będzie to dokonywała w procedurze uproszczonej w swoim imieniu. A nie w dzisiejszej sytuacji, w której agencja celna jest jakby narzędziem ułatwiającym tą odprawę uproszczoną. Tak, nikt tego nie wie, ale przekaz jest taki: nie liczcie na to. To tak w największym skrócie można powiedzieć. Czyli mamy tutaj możliwe rozwiązania tego problemu. Trochę przypominają próbę leczenia raka tabletką od bólu głowy. Bo mamy tutaj jeden pomysł pod tytułem wydłużamy godziny pracy, co jest bardzo chwalebnym pomysłem, bardzo sensownym i tak dalej, pod warunkiem, że mamy dodatkowych funkcjonariuszy, którymi obsadzimy te dodatkowe godziny, a nie, że zabieramy z jednej zmiany, żeby ich posadzić na drugiej zmianie, bo to niczego nie zmieni. Drugi pomysł to jest taki: myślmy pozytywnie, to jest taki przekaz. I to jest właściwie, ja to chyba jako w kategoriach dowcipu powinienem tutaj opowiedzieć, bo na jednym ze spotkań organizowanych przez poszczególne urzędy celno-skarbowe padło takie hasło, że obecny czas obróbki zgłoszenia wywozowego w Polsce wynosi 14 minut. Podczas gdy najkrótszy timer zapisany w pozwoleniach wynosi 30 minut. Więc w gruncie rzeczy, jak my wam cofniemy te pozwolenia, to wszyscy skorzystacie, bo będziecie mieli towar zwolniony po 14 minutach, a nie po 30. Tu już właściwie żadnego komentarza chyba do tego tekstu nie trzeba. Czyli mamy jednym słowem wersję myślcie pozytywnie, mamy wersję wydłużamy godziny pracy i nie mamy nic sensownego, bo to nic nie zmienia. Możemy myśleć pozytywnie i możemy posadzić celnika, który będzie siedział w nocy. Kolejka będzie ta sama, a czas odprawy się wydłuży. Ja widzę 4 takie podstawowe ryzyka. Nie wiem, może pan dostrzeże jeszcze kolejne, a może wręcz przeciwnie, moje prognozy są tutaj zbyt pesymistyczne, ale podstawowy problem widzę w braku możliwości zgłoszenia towaru do procedury wywozu poza godzinami pracy czy poza godzinami dyżuru Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw. To w skali kraju jest tylko kilka tak zwanych CUDO, które też zostały wprowadzone
w czasie, kiedy był pan szefem służby celnej. Jest tylko kilka cudo, które pracują całodobowo. Pozostałe mają jakieś określone godziny pracy. Są takie, które pracują 8 godzin, 5 dni w tygodniu, są takie, które pracują 12 godzin, ale generalnie zawsze jest jakaś dziura. Zawsze jest noc, zawsze jest weekend i tak dalej. Tymczasem współczesna gospodarka to są w dużej mierze dostawy just in time. Jeżeli coś jedzie do Wielkiej Brytanii, jedzie ciężarówka, ma zabukowany prom i ona musi dojechać o określonej porze do Calais czy do jakiegokolwiek innego portu, żeby się na ten prom załadować. To po prostu w tym momencie ta nieprzewidywalność, jeżeli chodzi o czas odprawy celnej, co sobie wynotowałem jako drugi minus, jest zabójcza dla biznesu. Bo wysyłając ten towar, ja nie wiem, czy on się odprawi po 2 godzinach, czy po 2 dniach, tak mówiąc w pewnym skrócie. Oczywiście pewnie to nie będą 2 dni. Natomiast ile to będzie czasu tak naprawdę, ile to będzie czasu w aglomeracji warszawskiej na przykład, gdzie już w tej chwili odprawy trwają kilka godzin, w różnych cudo będzie to też pewnie różnie wyglądało. Ja miałem okazję rozmawiać z kierownikiem jednego z cudo, który powiedział, że u nich procent odpraw w procedurze uproszczonej to jest ponad 90%. Są takie pewnie miejsca w Polsce, pewnie jest ich więcej, więc tutaj to będzie szczególnie bolesne, jeżeli ktoś, kto dotąd tracił pół godziny, będzie tracił pół dnia na odprawę celną, a może więcej. No tak, ale tak jak powiedziałem, to jest coś, co przed nami jest nieuchronne. I warto zastanowić się nad tym, jak się na to przygotować po stronie biznesu. Bo zegar tyka i w pewnym momencie ta zmiana nastąpi. I na pewno warto po stronie biznesu zastanowić się nad środkami, które zapobiegną przestojom. To jeżeli do tej pory firma korzystała z uproszczeń przez agencję celną poza godzinami bądź w weekendy, to przynajmniej w tym początkowym okresie warto podjąć działania, co będzie się wiązało również z kosztem troszeczkę przeorganizowania tego, żeby oczywiście ulżyć administracji, ale przede wszystkim ulżyć sobie i nie być narażonym na ryzyko postoju poza godzinami w nocy czy przez weekend. Przynajmniej w tym początkowym okresie dokonywać tych zgłoszeń w godzinach, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę bądź na weekend, no bo rzeczywiście można zostać z kłopotem na dłuższy czas bez odprawy. Trochę oczywiście szkoda, że nie mamy tej informacji i administracja nie komunikuje, jak to będzie funkcjonowało, ale na pewno po stronie biznesu w tym krótkoterminowym okresie wdrożenia warto zastanowić się nad przeorganizowaniem swoich odpraw eksportowych, żeby nie ponosić tego ryzyka pozostania na noc bądź na weekend, a w dłuższym okresie, no w cudzysłowie załapać się, czy być zaliczonym do listy podmiotów wiarygodnych, które do tej pory korzystały z uproszczeń, a w przyszłości poprzez uzyskanie na przykład statusu AEO mogą potwierdzić tą swoją wiarygodność. Nie liczyłbym na to, że wszystko pójdzie dobrze, bo oczywiście trzeba być dobrej myśli, a przygotowywać się na najgorsze. Tak to jest w rzeczywistości i tylko wtedy będziemy mogli, że tak powiem, mieć scenariusze na to, że unikniemy konsekwencji takiej sytuacji. Ja myślę, że też i sam biznes pomimo najszczerszych chęci będzie miał też duże problemy, chociażby natury logistycznej. Takie proste ćwiczenie matematyczne pozwala nam policzyć, że jeżeli mamy jedno miejsce uznane, jedną kopertę na tira gdzieś tam na zakładzie produkcyjnym, to biorąc pod uwagę obecny system procedury uproszczonej, przy timerze ustawionym na 30 minut, możemy z tego miejsca w ciągu doby odprawić 48 samochodów. Oczywiście zakładając, że nie będzie rewizji i tak dalej. Tak, co godzinę odprawiamy 2 samochody, godzin doba ma 24, więc proste działanie matematyczne. W momencie, kiedy czas odprawy nam się wydłuży, załóżmy do 4 godzin, to mamy rezultat 6 samochodów odprawionych w ciągu doby, czyli
spadek wydajności tego miejsca, mówiąc tak trywialnie, no jest drastyczny. Ale również i administracja celno-skarbowa też nie dysponuje hektarami parkingów, na których można by postawić samochody. Tak? Kto jest ciekawy, może sobie przejechać się na Aleję Krakowską, gdzie jest miejsce wyznaczone, gdzie jest miejsce bodajże pod 5 tirów. I to jest Warszawa, to jest stolica Polski, stolica polskiego biznesu, można powiedzieć. Więc jak to wszystko ma funkcjonować, ja tego sobie za bardzo nie potrafię wyobrazić bez drastycznych zmian w podejściu administracji celnej. A myślę, że to już padło w tej rozmowie. Tą zmianą, jedną, jedyną, sensowną jest automatyzacja procesu zwalniania towarów do procedury wywozu i nie chodzi tutaj o kierunek białoruski, rosyjski czy nawet ukraiński. Nie chodzi o części do czołgów czy karabiny maszynowe. Nie chodzi o wódkę, papierosy i tak dalej. To wszyscy wiedzą, że to są towary, którymi trzeba obracać z bardzo dużą ostrożnością i to, że administracja celno-skarbowa podchodzi do tego bardzo nieufnie, to nie jest nic dziwnego. Ale jeżeli ktoś wywozi, nie wiem co, ziemniaki do Wielkiej Brytanii albo cebulę do Norwegii, no to nie powinien podlegać tym ograniczeniom, bo to nie ma najmniejszego sensu. Po prostu z żadnej strony to się jak gdyby nie spina. Dlaczego właściwie ma czekać ileś tam godzin na odprawę celną? No ja nie mam wytłumaczenia oczywiście za administrację tego, jakie działania podjęto. Rozwiązania też międzynarodowe wskazują, że skala miejsc uznanych może być dużo większa, bo każda firma może wnioskować o to, żeby u niej było miejsce uznane, jeżeli uzasadnione to jest skalą operacji. I wtedy nie mamy problemu z powierzchnią w oddziałach celnych. Zresztą odchodzi się od tego, że towar ma przyjechać do oddziału celnego. On jest po prostu w miejscu urzędowym. On może być w różnym miejscu urzędowym, czy to wyznaczonym, czy to uznanym przy podmiocie bądź przy agencji celnej. I tam jest sobie podstawiony do odprawy, a reszta jest elektronicznie i tylko automatyzacja i elektronizacja odpowiadają na wyzwania dzisiejszej skali obrotu towarowego. No naprawdę trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli wewnątrz kraju to, co się dzieje na granicy, bo jest, jak to się mówi, bottleneck, tak? Czyli wąskie gardło związane z przepustowością granicy. Będzie wąskie gardło z przepustowością po stronie oddziałów celnych. No w takiej sytuacji to rzeczywiście tylko szybkie działania zwiększające skalę odpraw automatycznych nie zapobiegną zatorom w eksporcie towarów. My to rozumiemy, biznes to rozumie to, myślę, każdy funkcjonariusz w oddziale celnym. Rozumieją to naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Nie wiem, jak z dyrektorami z administracji skarbowej, bo na ten poziom nie dotarłem. Wychodzi na to, że wszyscy rozumieją, ale gdzieś to się zapycha, gdzieś jest jakiś korek w tej rurze, który nie pozwala do tego, żeby to przepłynęło gdzieś wyżej na poziom decydentów, którzy mogliby o tym zadecydować. Ja myślę, że trochę to jest przyczyna leży po stronie niestety ilości spraw i priorytetów w kasie. No bo wcześniej w sytuacji, w której mieliśmy dedykowaną administrację celną, służbę celną do odpraw celnych, wiadomo, że to był priorytet. Priorytetem były granice, priorytetem były odprawy. Dzisiaj w tej dużej organizacji, jaką jest KAS, okazuje się, że też są inne priorytety i one mają swoje uzasadnienie związane z odprawą podatników akcją PIT, która się zbliża, implementacją czy wdrożeniem systemu KSEF, czy też kontrolami skarbowymi ukierunkowanymi na oszustów VAT-owskich. To jest wszystko bardzo ważne. Tylko chyba się jednak trochę nie docenia spraw celnych, które niestety mogą o sobie dać znać w sposób bardzo bolesny.
a to będzie wtedy za późno już na to, żeby reagować, bo tym tematem trzeba się zaopiekować w sposób systematyczny. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Trochę szkoda, bo wcześniej wiele osób na kierowniczych stanowiskach manifestowało swoje przywiązanie do służby celno-skarbowej, występując w mundurach, no ale jak tutaj rozmawialiśmy, nie przekładało się to na praktyczne rozwiązywanie problemów i dialog w sprawach celnych. Może to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest w mundurze, czy nie jest w mundurze, tylko czy przywiązuje do tego wagę. Ja chciałbym mieć nadzieję, chciałbym wiedzieć, że dzisiaj to się zmieniło. Czy tak będzie, zobaczymy. Można dać jakąś dozę zaufania, ale no, czasu jest mało na to. Ja mam takie subiektywne wrażenie, że w ogóle jakiekolwiek spójne i jednolite zarządzanie służbą celną jeszcze wówczas skończyło się jesienią 2015 roku. To znaczy to, co nastąpiło później, to jest coś w rodzaju 16 oderwanych od siebie kawałków, czyli 16 izb administracji skarbowej, 16 urzędów celno-skarbowych, które tym izbom podlegają i każdy z tych urzędów żyje niejako własnym życiem. Nie ma koordynacji, która by pozwoliła na to, żeby to wszystko wyglądało tak samo albo chociaż w podobny sposób, niezależnie od tego, czy ja składam wniosek o coś w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Gdańsku. Każdy z tych dyrektorów izb administracji skarbowej, każdy z tych naczelników, w moim odczuciu subiektywnym, tak jak mówię, został pozostawiony sam sobie. Każdy właściwie jest teraz sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, sam określa warunki, w jakich funkcjonuje. I nawet jeżeli to wszystko jest w skali kraju niespójne, to nikomu to nie przeszkadza, o tak bym to powiedział. Bo to nawet nie jest tak, że te sygnały nie docierają nigdzie wyżej, tylko po prostu nie ma żadnej chęci koordynacji tego wszystkiego. Ja uważam, że cała polska służba celno-skarbowa od ładnych kilku lat jest poddana tak zwanemu turkusowemu zarządzaniu, czyli właściwie żadnemu zarządzaniu. To jest wynik trochę innej modelu, wynik innego modelu zarządzania. Ja miałem okazję nadzorować i służbę celną, gdzie staraliśmy się dbać o jednolitość i zarządzać organizacją w sposób zunifikowany, a jednocześnie przez 2 lata miałem okazję i przyjemność nadzorować administrację skarbową, izby i urzędy skarbowe, które były zarządzane właśnie w sposób taki, no, powiedziałbym, szanujący oczywiście właściwość organu, ale nie zunifikowany, bazujący na, powiedziałbym, siatce organizacji, w siatce administracji. I w sytuacji, w której stworzono KAS, to poszło w modelu tym bardziej administracyjnym. To pewnie jest temat na oddzielną zupełnie dyskusję. Zarządzania raczej procesami, a nie w sposób zunifikowany jakby modelem pracy. No i to niestety przeszło na ten obszar celny, który jednak wymaga jakiegoś skoordynowania, bo podmioty oczekują tego i mogą porównać w sposób łatwy, jak to jest w jednym województwie, jak to jest w drugim województwie. Ja nie chcę oczywiście dyktować tego modelu i mówić, który jest lepszy dla obszaru jakby podatkowego, natomiast wydaje mi się, że w tym obszarze obsługi obrotu towarowego za granicą obszaru celnego ta służba celno-skarbowa po to była też służbą, po to, żeby dbać o jednolitość, która jest podstawowym elementem przewidywalności po stronie biznesu. Może to jeszcze jesteśmy tak naprawdę tylko te 8 lat po okresie funkcjonowania KAS-u. Może ktoś ma pomysł na to, jak to poukładać, jak to naprawić. Zobaczymy. W każdym razie mamy teraz sytuację taką, że szykuje nam się duży problem. Trochę ten problem jak gdyby
chciałem w pierwszym momencie powiedzieć, że jest lekceważony, ale może nie tyle, że jest lekceważony, bo środowisko zdaje sobie z niego sprawę, tak? Natomiast on jest taki nie do końca jak gdyby dostrzegany właśnie na poziomie osób, które są w stanie cokolwiek tutaj zrobić, żeby ten problem rozwiązać, bo tutaj klucz nie leży w rękach dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, nie leży w rękach naczelników urzędów celno-skarbowych. Tutaj bodziec do pewnych zmian musi przyjść z góry. Tak ja przynajmniej to rozumiem. Ja nie widzę przynajmniej żadnych innych możliwości. Mówiliśmy o automatyzacji procesu zwalniania i to jest oczywiście pierwszy, podstawowy i jedyny chyba sposób, który byłby w stanie zapewnić płynność obsługi zgłoszeń eksportowych po tym, kiedy nowy system ECS 2+ zostanie w pełni wdrożony. Natomiast ja jeszcze zastanawiam się nad jeszcze jednym tematem, nad jeszcze jedną możliwością, która by nie była pewnie jakimś uniwersalnym remedium na te bolączki, ale pewnie w jakiś sposób usprawniłaby funkcjonowanie eksporterów. A mianowicie chodzi mi o kwestię obowiązku przedstawienia towaru w wywozie. Jeżeli czytamy przepisy unijne, to ten obowiązek przedstawienia towaru organom celnym, on właściwie funkcjonuje w kontekście procedur importowych. I tak też rozumieją to administracje w wielu innych krajach, gdzie do procedury wywozu towar można zgłosić bez jak gdyby konieczności wizyty w urzędzie celnym i można go zgłosić również z dużym wyprzedzeniem, czyli mając towar w magazynie i planując go wywieźć, jeżeli już mam dane do faktury, potrafię określić, co będę wywoził i jaka to będzie wartość, jaka ilość, waga i tak dalej, czyli mam de facto wszystkie dane do wypełnienia zgłoszenia celnego, to mogę złożyć takie zgłoszenie celne i ono zostanie obsłużone przez organ celny lub też, jeżeli zostanie ta przesyłka wytypowana do kontroli, no to wówczas taka kontrola oczywiście się odbędzie. U nas nikt chyba tego pomysłu na poważnie nie rozpatrywał i tutaj ciekawy jestem właśnie Pana opinii na ten temat. Czy jest to też jakaś droga do tego, żeby ten proces usprawnić? Na pewno większa skala miejsc, w których można dokonywać odpraw bądź przedstawić towar, jest tą ścieżką właściwą. Trudno mi powiedzieć, czy administracja zaakceptuje, żeby to było w każdym miejscu. Wydaje mi się, że jednak takie miejsce powinno być w jakimś stopniu przez urząd autoryzowane bądź zaakceptowane i ta koncepcja miejsca uznanego wydaje się tutaj najbardziej właściwa. Przecież każdy podmiot mógłby wnioskować o to, żeby uzyskać pozwolenie na takie miejsce dla określonej procedury, na przykład dla eksportu i on być może nie musi mieć wtedy tych wszystkich wymagań, które musi spełniać dla importu, jeżeli tam są jakieś szczególne wymagania. Też nie chcę wchodzić w szczegóły. I to jest na pewno ścieżka do tego, żeby to rozwiązanie ułatwić, żeby ten towar był po prostu w firmie przedstawiony do odprawy celnej. Czy awizacja tego, co będzie wyjeżdżało, mogłaby być dokonana? No być może tu jest odpowiedzią procedura uproszczona i zgłoszenie uproszczone, jeżeli są już wszystkie dane. Jak to powiązać, to też ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to by wymagało znowu uzyskania pozwolenia przez podmiot do zgłaszania towarów w procedurze uproszczonej w oparciu o zgłoszenie uproszczone. To musi być większa skala, no bo inaczej będziemy mieli do czynienia z zatorami w dotychczasowych miejscach uznanych i dotychczasowych oddziałach, które będą po prostu wąskimi gardłami. To musi być szersza siatka. Nie wiem, jaka jest dzisiaj skala wystąpień do ministerstwa czy do urzędów o uznanie takiego, no to do urzędów jest, nie do ministerstwa, o uznanie takiego miejsca. Nie wiem, jaka jest skłonność urzędów do akceptacji tego, trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście dzisiaj w ostatnim momencie przed
tym deadline'em trzeba podejmować środki, które są możliwe do osiągnięcia w perspektywie, powiedziałbym, miesiąca, półtora, dwóch. No i takim rozwiązaniem rzeczywiście jest wnioskowanie o miejsce uznane w swojej firmie, bądź zmiana lekka organizacji wysyłek, tak, żeby się zmieścić w godzinach pracy. Dane statystyczne, tak jak już tutaj wspomnieliśmy wcześniej, od roku 2016 nie są publikowane, więc trudno tutaj cokolwiek powiedzieć. Natomiast pamiętam, że ostatnie kompendium statystyczne, które ukazało się właśnie za rok 2016, mówiło o 2260 miejscach uznanych w Polsce. Czyli jeżeli to odniesiemy do około 100 oddziałów celnych, tak, 20 centrów urzędowego dokonywania odpraw i tak dalej, no to widzimy, jaka to jest skala w tej chwili, więc jeżeli mielibyśmy to jeszcze pomnożyć, to już byłyby to ilości, można powiedzieć, w skali kraju chyba astronomiczne. No niemniej jednak myślę, że konkluzja tej rozmowy jest właściwie jednoznaczna. Nie będziemy mieli rozwiązanego problemu wywozu bez automatyzacji obsługi zgłoszeń wywozowych. A jeżeli nie będziemy mieli rozwiązanego problemu wywozu, to w mojej ocenie będzie to cios w polską gospodarkę. Tak to, na pewno. Ja się z tym w pełni zgadzam. To są dwa istotne wnioski, które należy podnosić i pokazywać, że jest jeszcze mało czasu, ale jest po to, żeby podjąć po stronie administracji środki zaradcze w tym zakresie. No a po stronie biznesu się też przygotować na to. Być dobrej myśli, ale przygotowywać się na najgorsze. I w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. Ja też mam nadzieję, że 15 marca usłyszymy coś pozytywnego na webinarze, aczkolwiek już takich nadziei mieliśmy w przeszłości trochę i za każdym razem te nadzieje się rozwiewały. Natomiast ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że utarła się ostatnio taka narracja, że w Brukseli ktoś zwariował i nam tą procedurę uproszczoną w wywozie chce skasować. A ponieważ my nic z Brukselą nie możemy tutaj negocjować, nie możemy z nią walczyć i tak dalej, to musimy to w pokorze przyjąć i wszystkie te plagi egipskie, które na nas spadną, powinniśmy właściwie ze stoickim spokojem znosić. Takie podejście nie dawało mi spokoju, to znaczy trudno mi było uwierzyć w to, że w Brukseli, w Komisji Europejskiej są idioci, którzy postanowili zabić unijną gospodarkę. No i dotarłem sobie do takiego dokumentu, który pochodzi z roku 2014. Jest to decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 kwietnia ustanawiająca program prac związanych z unijnym kodeksem celnym. W części drugiej tego dokumentu, która nazywa się Program Prac związanych z unijnym kodeksem celnym, znajduje się taki punkt 9. Automatyczny system eksportu AES w ramach UKC. I tam się mówi tak. Celem projektu jest dalsze rozwijanie istniejącego systemu kontroli eksportu, a w konsekwencji wdrożenie pełnego zautomatyzowanego systemu eksportu, który obejmowałby wymogi operacyjne dotyczące procesów i danych wynikających z unijnego kodeksu celnego. Zautomatyzowany system eksportu jako taki będzie umożliwiać pełną automatyzację procedur eksportowych oraz formalności stosowanych przy wywozie. Czyli tutaj komisja mówi wprost, że wam do szczęścia nie jest potrzebna procedura uproszczona, tylko jest wam potrzebna automatyzacja. I jest w tym, myślę, też jakiś sens, no bo procedura uproszczona, która zaistniała we wspólnotowym kodeksie celnym w roku 1992, była zupełnie inna procedura niż mamy to w tej chwili. Tak? To były pieczątki, to były samokopiujące druki i tak dalej. Warunki się zmieniły. Tak, to jest oczywiście archaiczne rozwiązanie, ale w zamian my mamy dostać automatyczny system eksportu, a nie cofnąć się do XIX wieku, że nawet nie będziemy mieli tej procedury uproszczonej, tylko będzie celnik z pieczątką, który będzie nam stemplował dokumenty. I myślę, że to jest konkluzja tej rozmowy. Komisja Europejska chciała nas przepchnąć siłą do XXI wieku, tymczasem w wersji polskiej cofnęła nas, czy cofnie nas do XIX wieku, albo do XX w najlepszym przypadku. No, ja
byłbym ostatni, który mówi, że winnym jest po tej stronie Komisja Europejska, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, było wystarczająco dużo czasu, żeby się na to przygotować. I jak mówimy o automatyzacji procesu eksportu, to jeszcze raz podkreślę, że to nie jest tylko proces przesyłania zgłoszeń celnych przez AES. Bo to dawno jest zautomatyzowane. Bo to było zautomatyzowane. To jest również proces automatycznego zwalniania towaru, bądź weryfikacji tego zgłoszenia celnego i podejmowania dalszych czynności, bądź zwolnienia towaru, bądź przekazania go do kontroli. I to naprawdę, powiedziałbym, czasami w Polsce, często w Polsce mamy krótsze vacatio legis i czas na przygotowanie się do zmian. Natomiast Bruksela ze swoją biurokracją jest znana z tego, że te vacatio legis jest naprawdę długie. Tu mieliśmy od 2016 roku, więc mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby się do tego przygotować, tylko trzeba o tym myśleć w sensie procesowym szeroko, a nie wąsko w sensie przesyłania danych elektronicznych. No, miejmy nadzieję, że to w tej chwili się w ostatnim momencie zmieni i jakoś wyjdziemy z tej trudnej sytuacji i usłyszymy coś dobrego 15 marca od Ministerstwa Finansów i będziemy na to lepiej przygotowani. Znaczy, już jesteśmy słabo przygotowani, ale chociażby te 5 minut przed godziną 12 uda się rozładować te bolączki i wątpliwości. Tak, 7 lat było za mało, ale te 1,5 miesiąca być może rzutem na taśmę. Nie wiem, no to po pierwsze trzeba być dobrej myśli i nadziei, a przygotowywać się na najgorsze, tak jak mówiliśmy, po stronie biznesu. Mamy do czynienia z ciągłością administracji, ale też trzeba widzieć zmianę, która się dokonała i to, że trudno dzisiejsze kierownictwo obarczać odpowiedzialnością za to, co się stało. Widać, że mimo deklaracji o wdrożeniu KSeF-u kierownictwo Ministerstwa Finansów podjęło decyzję o weryfikacji tego procesu, żeby nie, tak powiem, powodować kłopotów po stronie gospodarki. Być może w tym zakresie też przyjdzie jakaś refleksja. Nie wiem, czy jest możliwość jeszcze przesunięcia tego terminu z 1 maja na jakiś kolejny okres czerwca bądź lipca. I w ten sposób, że tak powiem, uzyskania czasu na lepsze przygotowanie również po stronie administracji. Może to jest rozwiązanie, to pewnie wymaga konsultacji z Komisją Europejską, no ale jeżeli do tej pory komunikacja między Polską w starym AES-ie a konwerterem i nowym AES-em w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje dobrze, to może kolejny miesiąc czy 2 miesiące nic tutaj nie zmienią. Mamy do czynienia z wyborami europejskimi. Nie wiem, czy ktoś chce podejmować ryzyko, żeby podnosić ciśnienie 1 maja. Także może jeszcze jest szansa na to, żeby ten okres wydłużyć, wejścia w życie i w ten sposób uzyskać czas na właściwe przygotowanie administracji i przeprowadzenie również procesu komunikacji, żeby rozładować te emocje. Tego bym życzył i to bym doradzał, jeżeli miałbym taką możliwość. Tak, myślę, że to jest dobre podsumowanie tej rozmowy. Oby tak się stało, obyśmy się spotkali za jakiś czas i powiedzieli sobie, że nasze obawy były zupełnie nie na miejscu. Czas został dobrze wykorzystany, wszystko działa, wszyscy są zadowoleni. Tylko mamy jakieś takie dziwne przeczucie, że jednak tak nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.